Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemczech. Odbyły się wybory, po których nastąpi na pewno zmiana. Na czym ta zmiana będzie polegać? Jakie będą jej konsekwencje dla Polski, dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych, dla Ukrainy, dla samych Niemiec? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Kto chciałby dołączyć do tego zacnego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Anna Kwiatkowska, specjalistka do spraw Niemiec, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, Aniu. Cześć, dzień dobry. Powiedz, co się stało tak naprawdę w Niemczech? Na czym polega ta zmiana, która tam następuje? No, mamy do czynienia z końcem kampanii wyborczej. Są rozstrzygnięcia. Wygrali chadecy, druga partia w rankingu i nie tylko w rankingu sondażowym, ale jak się okazało rzeczywiście to jest AfD. Klęska socjaldemokratów, mają najgorszy wynik od na pewno 90 roku. Słabo wyszło, 16% poparcia. Nie lepiej zieloni. Oczywiście niespodzianką, która się rysowała zresztą już od jakichś 2 tygodni, że tak będzie, jest wejście do Bundestagu lewicy, tej Die Linke. Klęska BSW, Sary Wagenknecht i oczywiście klęska liberałów, którzy też nie weszli do Bundestagu. Będzie tworzony nowy rząd. Z powodu tych 2 niewejść, tych mniejszych partii BSW i FDP będziemy mieli do czynienia z w miarę stabilną koalicją, bo 2 partnerów, czyli chadeków i socjaldemokratów, w zasadzie to jest pewne, bo jeśli nadal a AfD jest otoczona kordonem sanitarnym, to ona nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o tworzenie koalicji, więc rozmowy zaraz się zaczną i będzie je prowadził przyszły kanclerz, jak rozumiem, Friedrich Merz z socjaldemokratami. Czyli będzie to tylko koalicja 2, a nie 3 partii, jak się spodziewano. Na ile ten rząd będzie inny od poprzedniego? No bo SPD, ta partia, która rządziła przez ostatnie lata, dalej będzie mieć duży wpływ na rząd. Bawarczycy by się na ciebie obrazili, bo to będzie koalicja 3 partii, ale masz rację, 2 klubów parlamentarnych, czyli chadecy są w jednym klubie, czyli CDU i CSU, i CSU ma zamiar mieć bardzo dużo do powiedzenia w trakcie rozmów koalicyjnych, no i SPD. I zapowiada się, jest taka nadzieja, że ponieważ to będą tylko 2 kluby parlamentarne, które w dodatku już wielokrotnie rządziły ze sobą i ludzie się znają i też mają na karku oddech AfD i tę potrzebę, żeby udowodnić, że te siły demokratyczne, jak oni się nazywają, dadzą radę, no to prawdopodobnie będzie to w miarę stabilny rząd w tym sensie, że bardziej stabilny niż to, co jeszcze było możliwe w trakcie wieczoru wyborczego, czyli że to będzie jeszcze jeden partner, na przykład Zieloni. To na pewno by była dużo mniej stabilna konstelacja. No dobrze, niemniej no to CDU z CSU się bardzo dobrze znają, tak? Bo od lat ze sobą bardzo blisko współpracują, tworzą jeden klub parlamentarny. Więc
tych partnerów do uzgadniania będzie mniej, ale na ile może się zmienić, na ile to będzie inny rząd i na ile będzie prowadził inną politykę? Nie no, tak jak mówiłam, no, czy on musi gwałtownie przyspieszyć. Po pierwsze, Merz będzie chciał być takim liderem, takim macherem, takim kimś, kto dowozi, kto udowadnia społeczeństwu, że ma siłę przebicia, ma też zdolność tworzenia kompromisów, że będzie chciał szybkich zmian. Nie wiem, czy to będzie możliwe, oczywiście z SPD, która też wie doskonale, że jest jedyną opcją dla Merza teraz do negocjacji, więc też będzie stawiała duże warunki i wysokie wymagania będzie miała, jeśli chodzi o zawiązanie tej koalicji. Na pewno na tapetę od razu będzie brana polityka gospodarcza, polityka migracyjna, no i oczywiście wielki nieobecny tej kampanii, czyli polityka zagraniczna, zmieniające się otoczenie międzynarodowe. Niemcy muszą jakoś szybko odpowiedzieć na działania i deklaracje Donalda Trumpa. Prezydent USA wypowiedział Niemcom w zasadzie taką wojnę ideologiczną poprzez przemówienie swojego wiceprezydenta Vance'a na konferencji w Monachium. No i są na progu też prawdopodobnie wojny handlowej, bo cła się szykują na Unię Europejską, w tym na Niemcy. No, chociaż Donald Trump w swoim wpisie w serwisie Social True pogratulował Merzowi wyboru i jakby powiedział, że to jest w ogóle fantastyczny wybór Niemiec, więc tak naprawdę jak to Trump, nie wiemy co tak naprawdę myśli, ale jaką politykę wobec Stanów Zjednoczonych będzie chciał prowadzić Friedrich Merz, bo z jego pierwszych słów już wynika, że no jakby chce się bardzo odciąć, tak? Chce tworzyć, mówi o uniezależnieniu się od Stanów Zjednoczonych. Na ile to może się zdarzyć, a na ile tu uważa, że właśnie on będzie miał trochę większą zdolność do budowania mostów z Donaldem Trumpem i z Ameryką obecnych czasów? Znaczy w normalnych warunkach i patrząc też na program wyborczy Chadeków, to bym powiedziała, że to jest ten człowiek, który właśnie byłby budowniczym mostów. To jest taki konserwatywny polityk starej daty, chadecki, który jest takim zwolennikiem ogromnym ścisłej współpracy transatlantyckiej. Bardzo dużo miał biznesowo do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi. W programie chadecy mówili, że chcą głębokiej współpracy, ale mówili też, że chcą partnerskich stosunków i to zarówno z rywalami, i tu wymieniane były na przykład Chiny, jak i partnerami, takimi jak właśnie Stany Zjednoczone. I jak mówiłam, cicho siedzieli przez całą kampanię, no bo pewnie nie chcieli ruszać tego tematu właśnie nieprzewidywalności na przykład Donalda Trumpa. Tam było bardzo niewiele odniesień, nawet po konferencji w Monachium, chociaż wiemy, że Trump się spotkał z Friedrichem Merzem, a na przykład z Scholzem nie. A teraz myślę, że z przytupem będzie pokazywana taka asertywność i taka postawa, chcemy współpracować, ale no nie damy się tutaj zatupać, zagłuszyć, mamy swoje warunki, nie podoba nam się to, co się dzieje, jeśli chodzi o negocjacje bezpośrednie Trump-Putin w sprawie wojny na Ukrainie, czy zawarcia niby pokoju. I będziemy tutaj przejawiać jakąś inicjatywę. Myślę, że to będą realne negocjacje na przykład z Francją czy z Wielką Brytanią. Sądzę nawet o tym, że Niemcy będą poszukiwali jakiejś suwerenności takiej wręcz militarnej czy dotyczącej parasola nuklearnego, którą będą chcieli właśnie zapewnić sobie ze strony Francji czy Wielkiej Brytanii, no ale oczywiście coś za coś, czyli tu będą musiały pójść jakieś negocjacje i ustępstwa z tymi państwami. A jakie argumenty twarde, poza retorycznymi, bo rozumiem, że retoryka może być twarda wobec Stanów Zjednoczonych, ale co może zaoferować Merz Stanom, jakich może użyć narzędzi do tego, żeby
no, żeby ich przekonać żeby ułożyć tę współpracę w lepszy sposób. Jeśli chodzi o kwestie militarne, czy twoim zdaniem Niemcy będą w tej chwili więcej inwestować w armię i czy realnie zaangażują się w kwestię zakończenia wojny, czy wsparcia Ukrainy? No to oczywiście masz rację z tą retoryką, bo Niemcy są absolutnie uzależnione, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, od NATO. Same sobie to zrobiły. To był jeden z zarzutów wobec Niemiec, że outsourcowały całkowicie swoją politykę bezpieczeństwa, całkowicie za ocean. No i pierwszym krokiem będzie oczywiście wzrost wydatków na politykę bezpieczeństwa szeroko rozumianą, również na Bundeswehrę. Tutaj trzeba będzie negocjować z SPD, ale sądzę, że nawet w grę wchodzi reforma tego hamulca zadłużenia, jeśli nie zawieszenie go, to na pewno, ale taka głęboka reforma, łącznie ze zmianami w konstytucji również, dlatego że właśnie te 2% na obronność jest potrzebne, minimum 2% na obronność jest potrzebne z budżetu, a nie za pomocą jakiejś kreatywnej księgowości, różnych funduszy i tak dalej. Więc to Niemcy na pewno będą chciały obiecać, tak, że tego będą dotrzymywać. Na pewno też zapowiedział, że Ukrainy jakby nie porzuci, tak, to znaczy nadal będzie chciał i będzie namawiał do tego Europę, żeby wspierała Ukrainę, no tylko właśnie wiesz, czym, tak, zasoby są ważne. Jak ma zamiar to zrobić i czym? Jakimi instrumentami, to nie wiem, bo Niemcy nie mają takich instrumentów, stąd dlatego mówiłam o tych negocjacjach z Francją, Wielką Brytanią, bo to są te potęgi militarne, powiedzmy, jak na miarę Europy, a też z tym związana jest taka ofensywa wdzięku skierowana do nas, znaczy od dawna już Merz mówi o tym, że Polska powinna być w tym gronie decydentów, tych, którzy będą decydować na przykład o sprawach pokoju, zawarcia pokoju w Ukrainie, czy też w ogóle decydować o sprawach różnych procesów, które zachodzą w Unii Europejskiej. Generalnie widzi nas po raz kolejny, i zaznaczam retorycznie przynajmniej, w gronie takiego rdzenia Europy. To się dało zauważyć, taka ofensywa: jesteście dla mnie ważni, będę was natychmiast odwiedzał, jak tylko zostanę kanclerzem, była widoczna. Co będzie, czym to się skończy, to zobaczymy, bo już takie deklaracje kilka razy słyszeliśmy. No właśnie, a jeszcze wracając, zanim o Polsce jeszcze więcej porozmawiamy, to wracając do Ukrainy, w jaki sposób Niemcy mogą wesprzeć mocniej Ukrainę? No bo wojska sprzętu niespecjalnie mają. Czy on na przykład może się zdecydować na wysłanie Taurusów na Ukrainę, czy może zdecydować się na coś, co teoretycznie jest łatwe, czyli zwiększenie pomocy finansowej, albo będzie naciskał na odmrożenie rosyjskich zasobów zamrożonych na Zachodzie? Czy on będzie gotów na użycie którejś z tych narzędzi? Sądzę, że tak, to znaczy on będzie starał się unikać wszystkiego, co jest związane właśnie z wysyłaniem wojsk, tak? To znaczy nadal dla społeczeństwa niemieckiego niemiecki żołnierz na ziemi byłego Związku Radzieckiego, niech to będzie nawet suwerenna, niezależna Ukraina, jest czymś, i jeszcze w dodatku w opozycji stojącego żołnierza do wojsk rosyjskich, jest czymś niewyobrażalnym, więc on prawdopodobnie zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. Będzie mówił, że właśnie jest ta brygada na Litwie, że on tutaj wschodnią flankę, znaczy jest w planach na razie, no ale idzie to jakoś, prawda? Więc on tę wschodnią flankę będzie próbował wzmacniać. Już bardziej sobie wyobrażam pomoc właśnie finansową i jakieś negocjacje dotyczące Taurusów. Czemu nie? Bo on był za wysłaniem, więc czemu miałby teraz zmienić zdanie? No, będzie mu trudno w każdym razie, więc wszystko, co z tym związane,
będzie próbował wykorzystać, chociaż prawda jest też taka, że on patrzy, tak jak wszyscy patrzymy, na to, co się będzie działo w tych negocjacjach wysłannicy Trumpa, wysłannicy Putina, tak? A potem być może Trump-Putin i na reakcję Zełenskiego. To jest to rozstrzygające. Na pewno Merz zadeklarował wsparcie i moralne i w ogóle stoi po stronie Ukrainy i samego Zełenskiego. To widać. Retorycznie tak. No to retorycznie Scholz też był przez całą wojnę po stronie Ukrainy, ale z tą pomocą to ona bardziej na papierze wyglądała niż w rzeczywistości. Czy twoim zdaniem on jest w stanie realnie zwiększyć wsparcie Ukrainy? Nie tylko retorycznie, ale fizycznie. To znaczy broń, wiesz, jakbyś zobaczył od początku wojny, jak podchodzili do wsparcia Ukrainy Niemcy, no to się zmieniło diametralnie i była to krzywa rosnąca, tak? I zatrzymywali się na takich punktach właśnie w momencie, jak chodziło o broń ofensywną, czy to były czołgi, czy właśnie potem jakieś tam te rakiety, Taurusy i tak dalej. I tu wiadomo było ta retoryka Scholza, żeby nie drażnić, tak, drażnić Putina i nie eskalować tej wojny. On bardzo się bał tego, że ten konflikt się rozleje i nie daj Boże też nabierze takiego charakteru wojny choćby punktowo nuklearnej, no ale ta pomoc cały czas rosła, więc mówię, no to, co będzie uzależnione od wyniku rozmów, które są poza Niemcami teraz i też poza nami, oraz od tego, co będzie można uzyskać realnie, na przykład to odmrożenie czy tych zasobów rosyjskich i wykorzystanie ich na korzyść Ukrainy, to sądzę, że to jest do negocjacji. To znaczy, że on tutaj byłby jak najbardziej bardziej na pewno niż Scholz i nawet sądzę, że przekona do tego w jakimś stopniu socjaldemokratów, jeśli tam dojdzie do tego, co jest już w procesie, czyli do zmiany kierownictwa SPD, do odmłodzenia tej partii i gdyby Pistorius, minister obrony, został nadal na tym stanowisku, to on się bardzo dobrze dogaduje z Merzem i też ma bardzo duże takie zaufanie, respekt w armii niemieckiej, więc te reformy i to wsparcie dla Ukrainy szłyby dalej. Mhm. A jakie twoim zdaniem będzie nastawienie Merza i tego rządu do Rosji, takie strategiczne? Czy to będzie gdzieś po cichu myślenie, no dobra, spróbujmy to zakończyć jak najszybciej po to, żeby wrócić do business as usual, do współpracy energetycznej z Rosją, do sprowadzania gazu taniego z Rosji, do uruchomienia na nowo Nord Stream 1, Nord Stream 2? Czy to jest twoim zdaniem teraz już absolutnie wykluczone? Nie wiem, czy cię dobrze usłyszałam, ale jeśli chodzi o Rosję, no to na pewno z Putinem to raczej nie wchodzi w grę. To znaczy, jeśli coś takiego by się dokonało, no to na zasadzie, że nie wiem, Amerykanie i tak już współpracują z Rosjanami i Trump robi to wszystko, co robi po to, żeby wypchnąć Europę ze współpracy również gospodarczej z Rosją, bo mu się nie podoba, że Europa, w tym Niemcy głównie, zarabiają na jakichś różnych dealach, również tych energetycznych z Rosją, bo on by chciał zająć to miejsce. Ewentualnie, gdyby doszło do takiej zmiany, no to Niemcy mogliby się zastanawiać nad jakimś powrotem, ale to na pewno nie do business as usual, chociaż to jest pewne, że oni liczą na to, że kiedyś tam zmiana taka zajdzie, że będą mogli współpracować z Rosją. Oni Rosji nie skreślają zupełnie. To nie jest dla nich taki systemowy problem jak dla nas, że my patrzymy na Rosję jako taki problem rosyjskiego imperializmu i nie widzimy raczej na horyzoncie przynajmniej
takich przywódców czy takich ruchów, które by tam mogły zapewnić zmianę demokratyczną, taką, żeby z Rosją można było współpracować, to aż tak daleko Niemcy nie idą. Myślę, że jeżeli dostaną szansę, jeśli tam się zmieni reżim na tyle, żeby można było powiedzieć, o, to już jest ta zmiana, na którą czekaliśmy, dajmy Rosjanom szansę, będziemy z nimi współpracować, no to tak, to Niemcy będą współpracować. Na razie w optyce Scholza to jest jedno z państw osi zła. Razem z Chinami czy razem z Iranem. Co oczywiście nie wyklucza współpracy, bo jak dobrze wiesz, z Chińczykami Niemcy współpracują do tego stopnia, że niektóre koncerny są wręcz po prostu uzależnione od współpracy z nimi i Niemcy za poprzedniego rządu głosowali wraz z Chińczykami przeciwko innym państwom, na przykład w Unii Europejskiej. No, Chiny to drugi partner handlowy Niemiec, prawda? Prawie równoważny ze Stanami Zjednoczonymi. Ta różnica nie jest wielka, więc tam są no, poważne biznesy. Retoryka może być jedna, ale biznes to drugie. A jeśli chodzi o tak, ale właśnie widzisz, te Stany Zjednoczone, które są na pierwszym miejscu, to będzie ten powód. To będzie ten powód, który też będzie dużym czynnikiem takim wpływającym na relacje Niemcy-Stany, no bo wiesz, bardzo dużo inwestycji, ogromne obroty handlowe, dużo miejsc pracy uzależnionych w samych Niemczech od tej współpracy gospodarczej. Więc cła nałożone na przykład na produkty z Unii Europejskiej, w tym niemieckie, ale też na inne gospodarki, z którymi Niemcy są mocno związani, na przykład w Meksyku czy w Kanadzie, no to jest realny problem dla Niemców, więc oni będą musieli nieźle lawirować. No ale też z drugiej strony dla Stanów, no to też będzie problem, tak? No bo jednak dla Stanów Niemcy też są ważnym partnerem handlowym, więc jeśli Niemcy odpowiedzą równie mocno, nałożą taryfy na produkty amerykańskie, na przykład na produkowane w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech samochody Tesla, tak? Rozumiem, że tam powstaje fabryka, no to dla Stanów też to będzie problem, więc tu mają też pewnie narzędzia nacisku w drugą stronę. Dla Stanów może tak, ale dla Trumpa to nie widzę. On po prostu działa w taki sposób, który jest niezrozumiały nie tylko zresztą dla Niemców i sądzę, że jakoś to wytłumaczy swoim wyznawcom, że muszą ponieść jakieś, jak to on pewnie powie, przejściowe koszty, żeby uczynić Amerykę znowu wielką. A jeśli chodzi o relacje z Polską, tak? Co ta zmiana znaczy dla Polski? Na ile to jest tylko no, taka miła kampania oczarowywania Polski, zwłaszcza, że w Polsce rządzi partia, z którą ma jego partia bardzo bliskie relacje polityczne. A na ile oni mają na ile Merz ma świadomość, no też takiego dużego uzależnienia, współuzależnienia, tak, między Polską a Niemcami, współuzależnienia gospodarczego. Co się może realnie zmienić w relacjach między Polską a Niemcami? No bo przecież problemy, które są między naszymi krajami, nie znikną, tak? One dalej są, tylko czy będzie twoim zdaniem większa przestrzeń do ich rozwiązania? Ten katalog spraw niezałatwionych jest stały od lat rzeczywiście, ale po pierwsze punkt referencyjny, czyli rząd pod wodzą Scholza jest, no wybitnie sprzyja nowemu otwarciu, tak, bo to były bardzo niski poziom relacji, słabe te relacje były z rządem Scholza. Więc tutaj będzie zawsze jakaś możliwość poprawy. Po drugie, racją jest, że obaj przywódcy, powiedzmy, należą do tej samej grupy politycznej. To jest zawsze lepsza komunikacja, bo się częściej komunikują, więcej mogą mieć takich stycznych również w Unii, gdzie się pewne rzeczy ustala i jest taki bezpośredni kontakt. Ten katalog jest oczywiście otwarty, no ale weźmy taką na przykład politykę energetyczną, no to na przykład sądzę, że Merz
nie będzie jakoś regulacyjnie chciał zwalczać w Unii Europejskiej energetyki atomowej, tak? Albo migrację. Sądzę, że już się ogarnęli Niemcy i wiedzą, że muszą bardzo mocno zaostrzyć politykę migracyjną, bo dotychczasowa ich polityka była jakby magnesem dla nielegalnej migracji do Europy. To oczywiście początkowo może spowodować kłopoty, no bo rząd Merca ma zamiar restrykcyjnie podchodzić do tych, którzy przyjeżdżają i na przykład zawracać ich z granicy. No to będzie kłopot dla sąsiadów. No ale wątpię, żeby to były takie jednostronne ruchy i zapowiedzi i działania, z którymi mieliśmy do tej pory, tylko raczej będzie to robione w jakiejś współpracy czy koordynowane. Merz też z dużym zrozumieniem wypowiadał się zawsze co do tego, jak bronimy wschodniej granicy, wiedząc, że jest to również granica Unii Europejskiej i argumenty o hybrydowej wojnie prowadzonej wobec Polski i Unii Europejskiej przemawiały do niego jak najbardziej. Również w sprawach historycznych ci ludzie wokół Chadeków są na przykład za szybkim powstaniem tego domu polsko-niemieckiego, a w każdym razie Topal 6, ale za rozdzieleniem tej instytucji od pomnika, tak, żeby ten pomnik mógł szybciej powstać. Ja obawiam się takiego odruchu niemieckiego, który zawsze jest bez względu na rząd, to znaczy, że oni chcą rozwiązywać problemy poprzez również swoje, ale w ogóle problemy poprzez przejmowanie przywództwa. Przejmowanie przywództwa również w Unii Europejskiej to jest jeden taki punkt, który może być konfliktowy, a drugi taki, że oni w tym uniezależnianiu się od Stanów Zjednoczonych będą chcieli pójść za daleko jak na polską rację stanu, to znaczy nie tylko wzmacniać europejską nogę sojuszu NATO, tylko że być może jeszcze marzy im się takie, wiesz, taki, no nazwijmy to decoupling od Stanów Zjednoczonych w ogóle, czyli totalne oddzielenie. No to tutaj moim zdaniem po polskiej stronie na to nie będzie zgody. No a to przejmowanie przywództwa, no to oczywiście najpierw Putin, a potem Trump udowodnili Niemcom, że oni nie są jakimś wyjątkowym państwem, które nie podlega szantażom, czy też jakieś ma specjalne przywileje i traktowanie i Niemcy powinni jakby skonstatować, że jedziemy wszyscy w Europie na tym samym wózku i że chodzi o koordynowanie działań, współpracę, a nie o przywództwo, bo to już mieli parę razy i to się nie sprawdziło. Czy twoim zdaniem możemy mieć w Europie do czynienia z niemiecką ofensywą teraz? No ofensywą w tym sensie, że ofensywą wdzięku i ofensywą różnych propozycji, które będą na stole dla różnych państw, w tym właśnie na przykład Francji, Wielkiej Brytanii, to w ogóle w Europie, ale co do nas, Meloni będzie też poddawana takiej ofensywie. Tak, jestem przekonana, że będą przedstawiane różne niemieckie pomysły, ale najpierw te pomysły muszą być uzgodnione w ramach koalicji. A to nie będzie takie łatwe. Czyli nawet gdyby Merz miał jakieś pomysły na to przywództwo i to ogarnięcie sytuacji międzynarodowej, czy to ze Stanami, czy z Chinami, to on najpierw musi się dogadać z SPD, z socjaldemokratami, wypracować jakieś wspólne stanowisko i dopiero będzie mógł to przedstawiać w Europie. Także to chwilkę jeszcze potrwa. Patrząc z naszej perspektywy polskiej, ukraińskiej, rozumiem, że ta zmiana jest umiarkowanie pozytywna i jakby daje szansę na załatwianie spraw, które są ważne z naszego punktu widzenia. No raczej Chadek na czele rządu jest obietnicą jakiejś poprawy sytuacji. To będzie, jeżeli to będzie w miarę stabilny rząd, to też jakieś utrzymania jakiegoś w miarę kursu takiego jednorodnego, bez tej chwiejności.
Na pewno musimy wziąć pod uwagę, że ta partia AfD będzie najsilniejszą partią opozycyjną, dostanie też wsparcie momentami, w niektórych aspektach od Die Linke, tej lewicy, która też ma takie zdanie co do Rosji, czy co do na przykład wyjścia z NATO. Były takie postulaty tej partii. Nie wiem, na ile one są jeszcze trwałe, bo tam są ogromne przetasowania w tej partii, ale z tym się trzeba liczyć, że oni bardzo będą zwracali uwagę na politykę wewnętrzną Niemiec, na takie sprawy, wiesz, socjalne, i to może trochę oczywiście rozbijać narrację chadeków o takiej potrzebie dużego pójścia do przodu i zajęcia się naprawdę sytuacją międzynarodową. Także on tu będzie w takim klinczu trochę i no zobaczymy jakie będą pierwsze działania, nie retoryka tego rządu, i wtedy się okaże, w którą stronę idziemy. Trzeba mocno monitorować sytuację w Niemczech, bo tam będą na pewno duże zmiany, a Merz chce być takim właśnie macherem, takim, kto szybko dużo przedstawi, dowiezie, więc tym bardziej musimy być czujni, żeby jako Polska móc odpowiedzieć na takie ich plany, albo nawet wyprzedzić jakieś ruchy z ich strony i położyć swoje oferty na stole. To byłoby dobre. Czy jeszcze porozmawiajmy chwilę proszę o AfD. Jakby co się stało z AfD? Czy to jest... Znaczy, na pewno to jest ich sukces, tak? Bo podwoili liczbę ludzi, którzy ich wspierają, no ale były takie podejrzenia, że to może pójść jeszcze do góry, to poparcie, że ten wynik może być jeszcze lepszy, że ich wyniki są niedoszacowane. Jednak okazało się, że sondażownie niemieckie pracują rzetelnie, tak jak stara niemiecka maszyna. Nie było tutaj jakichś zaskoczeń, tak? Wręcz ten wynik był taki nudny. No tak było w sondażach, prawda? Żadnego zaskoczenia. Nic tu, no owszem, no nie weszło FDP, tak? I Sarah Wagenknecht, no, ale to też wiedzieliśmy, że oni walczą o przetrwanie, więc nie było żadnego takiego szoku po wyborach. Na ile AfD będzie miało wpływ na to, co się dzieje, tak? Wiadomo, że otoczony jest kordonem sanitarnym, no ale jak to bywa w polityce, rządzący muszą się liczyć z głosem opozycji i tak naprawdę najczęściej przyjmują częściej postulatów. Rozumiem, że w sprawie imigracji, no to tak będzie. Czy też w innych sprawach, twoim zdaniem, AfD będzie miało realny wpływ i czy AfD będzie się starało, że tak powiem, ucentrowić i umainstreamowić, wejść do mainstreamu, czy będzie właśnie dociskało i szło bliżej bandy? To znaczy, na pewno AfD była rozczarowana, na pewno sądziła, że może mieć dużo większe poparcie, na pewno chcieli mieć powyżej 20%, bo to pokazywałoby, że idą do przodu cały czas, że to jest taki, że prawie że zagrozili chadekom. Taka byłaby ich opowieść o tych wyborach. Kolejny raz już jest tak, że oni są leciutko przeszacowani wręcz w sondażach niż niedoszacowani, ale tym razem liczyli przez te zamachy, które się odbyły kilka przed wyborami, myśleli, że jednak uda im się zdobyć więcej. Oni wykorzystają każdy możliwy moment, żeby wypunktować ten rząd. Dla nich niedobrze jest, że ten rząd będzie się składał tylko z 2 klubów parlamentarnych, bo im więcej tego, im ten twór koalicyjny byłby bardziej sztuczny, bo właśnie spowodowany tym kordonem sanitarnym wokół AfD, tym dla nich by było lepiej. Dla nich każdy rząd sprawny niemiecki jest zły, bo pokazuje, że można, bo być może, w każdym razie ma szansę pokazać, że można rozwiązać problemy, które nękają obywateli Niemiec, i że AfD tutaj nie jest jakąś cudowną receptą na wszystko. Więc oni bezlitośnie będą punktować poczynania rządu. Oni będą mieli duży wpływ, dlatego że są właśnie największą partią opozycyjną, z tym są związane różne przywileje,
łącznie z przewodnictwem w różnych komisjach w Bundestagu, większymi pieniędzmi i tak dalej. Także wykorzystają całe instrumentarium, które da im instytucjonalne jakby, żeby punktować ten rząd, no ale też mają dosyć silną opozycję też w Bundestagu, bo ten wzrost lewicy, to Die Linke, wzrosło nie tylko dlatego, że bardzo dobrze poprowadzili kampanię wyborczą i tam z kilku innych powodów, ale też dlatego, że ludzie się zmobilizowali jakby wystraszeni dobrymi wynikami AfD i ewentualną koalicją, jak im się wydawało, albo jak byli nastraszeni z Chadekami. Także ta polaryzacja będzie jeszcze silniejsza i te dyskusje, sądzę, w Bundestagu będą jeszcze bardziej takie gwałtowne, o tak. Podsumowując, jakie będą te nowe Niemcy po wyborach w następnych latach? Rozumiem, że rząd będzie stabilny, tak? Bo nie będzie złożony z wielu partii, jak pewnie się będzie mielić ten program, ale jak się zmieli, no to napiszą duży, wielostrońcowy, pewnie w setkach stron liczącą umowę koalicyjną, gdzie wszystko będzie zaplanowane. Czy będzie po pierwsze to Niemcy stabilne politycznie, ze stabilnym, jasnym programem i jakie one będą? Jakby tak w kilku zdaniach opisać te nowe Niemcy po wyborach. Znaczy wiesz, plany są wielkie i światłe, tak? Łącznie z tym, że umowa koalicyjna ma być szybko, do Wielkanocy, krótka i wszystko ma być bardzo sprawnie przeprowadzone i bez jakichś wielkich dyskusji, tak? I czym to się skończy, to naprawdę nie wiem. Na pewno to będzie stabilniejszy rząd niż ten poprzedni, bo nie tylko przymusza ich do tego i AfD, i sytuacja zewnętrzna, i no, taka świadomość tego, w jakim stanie są też Niemcy. I to będzie, jeśli spełnią się ich plany, no to będzie taki rząd naprawy, tak? Bo zanim oni wdrożą te wszystkie takie pomysły naprawcze, to przecież to nie będzie tak pstryk, żeby tu, proszę, już wszystko zadziałało, tylko to będzie trwało. Ale jeśli ludzie zobaczą jakąś realną zmianę, jedną lub drugą, zarówno jeśli chodzi o politykę gospodarczą, jak i migracyjną, że to idzie w jakimś kierunku, że są tu jakieś namacalne zmiany, plus ta opowieść o tych zmianach też jest ważna dla wyborców, tak? Jeśli im się uda dobrze komunikować swoją politykę, dodatkowo Trump może też zadziałać tak trochę jako takie zagrożenie z zewnątrz wręcz do konsolidacji, więc nie tylko Rosja, to jest komiczne, no ale no niestety tak to pewnie będzie wykorzystywane w polityce niemieckiej, no to tam może dojść do takiego, wiesz, ruchu do przodu, a przynajmniej poczucia, że coś się zmienia na lepsze. Sądzę, że będą starali się to właśnie w ten sposób przedstawić swoim wyborcom i w związku z tym obawiam się trochę takiej bardzo ofensywnej polityki też na zewnątrz, czyli na przykład w Unii Europejskiej, bo oni będą chcieli pokazać sprawczość, ale mogą mieć tu problemy w Unii, w związku z tym mogą być jacyś obcesowi, powiedzmy, dla partnerów, chociaż powinni oczywiście szukać porozumienia, tak jak powiedzieliśmy to w poprzedniej części. I jeszcze na koniec o gospodarce. Czy twoim zdaniem jakby tu jest potencjał do odbudowy, do poprawy sytuacji, do bardziej racjonalnej polityki w tych kluczowych kwestiach, na przykład energetycznych, do powrotu, nie wiem, do energii nuklearnej, do jakby odwrotu stopniowego od Zielonego Ładu, czy może doprowadzić to do tego, że postanowisz z Markiem Cichockim, żeby zmienić tytuł swojego podcastu, waszego podcastu Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania i Niemcy okażą się będą znowu na rosnącej. Czy widzisz do tego potencjał?
Te wszystkie problemy, które nękają gospodarkę niemiecką, to są problemy strukturalne w zasadzie, tak? No bo już takie koniunkturalne, no to mogą powiedzieć, że czemu akurat oni są nękani nimi, jak inni już z tej pandemii i z tego szoku energetycznego powychodzili. Dlaczego akurat oni, czwarta gospodarka światowa, nie? Otóż odpowiedź jest taka, że to są właśnie problemy strukturalne, więc tu się nie da tak na pstryknięcie nic zrobić. Trzeba dużo włożyć pracy, bo dużo było, przez wiele lat było to zaniedbywane, ale na pewno takim impulsem do zmian będzie samo nastawienie, samo polepszenie się nastrojów, jeśli nastąpi, konsumenckich i gospodarczych i tak dalej, bo to ma, no ta ekonomia to jest taka nauka społeczna, tam psychologia bardzo dużą rolę odgrywa i to może pomóc samym Niemcom w tym, żeby ruszyć z kopyta. Natomiast no, te twarde rzeczy, to, że oni, ta motoryzacja czy budowa maszyn, to wszystko, co było ich jakby siłą napędową, już nią nie jest, no bo zmieniły się uwarunkowania, oni przegapili pewną rewolucję, no to tego się nie da tak po prostu w ciągu roku przestawić na inne tory. To potrwa, ale no, mają potencjał ogromny, więc jak się zawezmą, a wydają mnóstwo na badania i mają zamiar jeszcze więcej wydawać, no to być może jakoś ten wielki niemiecki tankowiec ruszy w tę stronę, w którą Niemcy chcieliby go popchnąć. Także zobaczymy. Pierwsze działania, pierwsze pół roku, pierwszy rok rządu Merza da nam bardzo dużo takich odpowiedzi kierunkowych, tak, że w którym to kierunku może iść. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę ciekawą analizę. Dzięki serdeczne. Dzięki, na razie. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co Państwo sądzicie. Czy wierzycie w to, że może nastąpić niemiecka ofensywa? Ten pociąg i gospodarczy, i polityczny w Europie może mocno ruszyć i co to znaczy dla Polski? Ciekaw jestem Państwa komentarzy. Subskrybujcie Układ Otwarty, możecie wcisnąć guzik w prawym dolnym rogu i wtedy będziecie otrzymywać informacje o każdym moim programie. Wspierajcie na patronite.pl Igor Jankę, patronite.pl/Igor Jankę. Tam możecie wesprzeć ten program i sprawić, żeby on był jak najdłużej, żeby mógł go tworzyć jak najdłużej. Dziękuję, to wszystko na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia.